Jak pani definiuje misję Energa-Operator w budowaniu nowoczesnego, zdecentralizowanego systemu energetycznego? Od kilku lat mamy do czynienia z rozproszoną energetyką, z jej decentralizacją. Odchodzimy od takich centralnych źródeł zarządzania tą energią. Wektory tworzenia tej energetyki przesuwają się z południa na północ i to ma również dla nas ogromne znaczenie, dlatego że jesteśmy operatorem sieci dystrybucyjnej, który właśnie funkcjonuje na północy kraju, czyli też w miejscu, gdzie pojawiają się nowe wyzwania związane z energetyką, jak offshore, jak energetyka jądrowa. Biorąc pod uwagę te nowe ramy funkcjonowania rozproszonej energetyki, czyli tak naprawdę należy powiedzieć sobie kilkunastu tysięcy nowych instalacji, które generują tą zieloną energię w momencie, kiedy świeci słońce czy wieje wiatr, nie możemy podchodzić do energetyki czy do zarządzania w ogóle siecią elektroenergetyczną, tak jak to miało miejsce wcześniej. Czyli te ramy funkcjonowania nowej energetyki wymogły na operatorach sieci dystrybucyjnej, bo to nie jest tylko tak, że dotyczy to Energa-Operator, ale tak naprawdę wszystkich największych 5 operatorów sieci dystrybucyjnych, którzy funkcjonują w Polsce, takiego nowego podejścia do dialogu i do jakby komunikacji z samorządami przede wszystkim. O tym chciałam powiedzieć, dlatego że samorządy dzisiaj są taką komórką, taką częścią, wiązką z największą wiedzą na temat infrastruktury elektroenergetycznej. W samorządach dzisiaj koncentrują się zarówno wytwórcy tej energii, funkcjonują przedsiębiorstwa, działają fabryki, są oczywiście też indywidualni klienci. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy funkcjonowali dzisiaj jako Energa-Operator bez tego dialogu, czyli bez tej wiedzy na temat tego, co się dzieje na tym najniższym poziomie zarządzania naszą energetyką. Oczywiście ten dialog i ta współpraca związana z powstawaniem w ogóle społeczności energetycznych czy spółdzielni energetycznych nie oznacza, że nie zrezygnowaliśmy z fundamentu w ogóle, czy z kręgosłupa funkcjonowania naszej instytucji, naszej organizacji, jakim jest przede wszystkim zabezpieczenie dostaw energii do naszych klientów, usuwanie awarii masowych, które w głównej mierze te wszystkie awarie, które się dzieją obecnie na naszej sieci, są spowodowane nieprzewidzianymi sytuacjami pogodowymi. Ten kierunek związany z nowym modelem działania operatora jest już jakby nieodzowny. Ten pociąg już pędzi, to się już dzieje. Zdrowa sieć elektroenergetyczna zależy od tego, jak zachowują się wszystkie części podłączone jakby do tej sieci. Domostwa, wszystkie właśnie fabryki, wszystkie przedsiębiorstwa, bo wszystko w naszej sieci odbija się jak w lustrze i to ma istotne znaczenie. My upatrujemy jakby kierunek związany z rozwojem społeczności energetycznych jako tworzenia takich lokalnych obszarów bilansowania. Im większy spokój będzie na dole tej sieci, tym mniej będzie problemów na wysokim napięciu, będziemy sobie z tą siecią umieli lepiej poradzić. Ten dialog i ta komunikacja, o której wspomniałam, jest o tyle też ważna, ponieważ dostrzegliśmy już od jakiegoś czasu, że gminy i powiaty potrzebują wiedzy, jak działa operator, kim jest operator i co takiego robi, jak również na temat tego, że to zarządzanie tą infrastrukturą elektroenergetyczną na danym obszarze zwiększa ich bezpieczeństwo energetyczne i niezależność energetyczną. A w dobie dzisiejszej sytuacji geopolitycznej są to kluczowe narzędzia, którymi właśnie włodarze na najniższym poziomie mogą zarządzać.